Siema, siema. Kolejny dzień przed nami dzisiaj. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie ocean spotyka się z pustynią. Zaraz wam pokażę. Tylko tracę kamerę. Dzisiejsza noc bardzo, bardzo ciężka. Obudziły nas dwa huki takie, że no ja myślałem, że coś wybuchło, naprawdę. Tak, hukło. Na szczęście zerwałem przed nami, patrzyłem, co się dzieje. Później zaczął padać deszcz. No i było jak było. No, ale pobudka, wstaliśmy i jedziemy właśnie sprawdzić miejscówkę, zobaczymy, czy nam się uda tam dojechać. Miejsce, które jest na internecie, na wielu filmach, właśnie gdzie się jedzie wzdłuż brzegu. Jest tylko już woda i piasek. Zobaczymy, czy się uda. Teraz wam odwrócę kamerę, pokazać wam, jak to wygląda. Tu pustynia, przez środek idzie droga, a przed nami już ocean. Szybki, umyty, elegancko. Teraz jakbyśmy nowy samochód mieli. Skidu, no, ale dalej to główienko jest. No to jedna, ale tutaj to jest po prostu jak była nowa, jakby szyby nie było. Czyściutko. Robić. Powiem wam tak, no pogoda się taka robi, mamy takiego farta. Wczoraj mieliśmy totalnie dzień odpoczynku, nic nie robiliśmy. Dobra, tutaj wiszą dalej te chmury z wczoraj, ale one przechodzą. Wczoraj cały dzień pracy, nic nie nagrywałem. Polo coś tam nagrał lekko. Ja nie nagrałem. Nic? Minuta. I to było takie szczęście, że wczoraj odpuściliśmy sobie. W ogóle jak cię wyjeżdżaliśmy, to ja taki zmarnowany byłem, mówię, jak ściotę, gnój. Dobrze sobie poszedł. Mówię, dzisiaj wyjeżdżamy i taki zmarnowany, kurczę, nie ma pogody, jedziemy, zrywamy się o 6 rano, tutaj po tym deszczu. A tu nagle patrzą, we chmury wychodzą. Poszło, wszystko przeszło. Jeszcze tam kawałek, bo my tam jedziemy, ale... Ale to przechodzi, coraz lepiej się robi. Ale powiem wam, że potrzebowaliśmy wczoraj tego dnia. Zrobiliśmy dużo ważnych rzeczy, dużo roboty. I znaczy jeszcze nie całkiem wszystko, ale bardzo dużo. Także spoko. Cały dzień od rana na kąpie było, od rana do wieczora, do 20. Ja siedziałem do 23 od 7 rano, cały czas, nawet nie wychodziliśmy nigdzie, tylko zamówiliśmy szamę pod domem. I dobrze wyszło. Jeśli nam się uda dzisiaj, zobaczycie cudowne ujęcia miejsca, gdzie pustynia łączy się z oceanem. Tylko nie jest tam podobno łatwo dojechać, jest nawet bardzo ciężko, bo trzeba jechać po prostu piaskiem przez wiele kilometrów. Ile kilometrów trzeba jechać? Nie wiem dokładnie, to jest. Ale bardzo dużo. Chcemy poprosić kogoś, żeby jechać za kimś, że w razie czego jak się zakopiemy, żeby mieć jakąś pomoc. Także trzymajcie kciuki, żeby się to udało. Droga nam się skończyła, ale widać ślady kół. I polojcie, zobaczcie, co tam jest. Bo tutaj koniec drogi. No i niestety pierwsza misja zakończona niepowodzeniem. Ze względu na to, że tylko pod pierwszą górę próbowaliśmy wjechać i już praktycznie trzeba było cofać, bo za to się zakupywało. Tam trzeba jechać chyba 40 km, jest taka jedna wydma 100-metrowa, że tak mam wjechać. Dlatego bardzo ogólnie mało informacji w internecie, same teoretyczne, ale praktycznych jest mało. Nie mamy w ogóle, wiecie, nie mamy takiego doświadczenia i tak dalej. Kierowania po wydmach. Co, nie ma co ryzykować. Nie mamy w Polsce wydm niestety, żeby się nauczyć. No są gdzieś. Są ale takie, żeby pojeździć na ale żeby pojeździć autem, to nie, no to racja. No trudno, no. No ale słuchajcie, próbowaliśmy dla nas zrobić ciekawy materiał, Niestety nie wyszło. Nie udało się. No cóż, czasem tak bywa. Ale jedziemy dalej, bo jeszcze mamy tu parę fajnych miejsc. Właśnie miałem miejscówkę, gdzie jest pełno flamingów. Tutaj wzdłuż, wszędzie chodzą i jedzą. Jest odpływ teraz, także mają idealnie. Popatrzcie, jak one sobie tu blisko chodzą. Flaming większość dnia podobno je. Dobra, zjedliśmy śniadanko. Polo mi dał yerbki się napić. Powiem wam, że po paru dniach jedzenia codziennie płatków owsianych naprawdę była ochota na normalne śniadanie, także poszliśmy sobie na bufet do hotelu. Przeczekaliśmy trochę i co? I było warto.
Zaraz ruszamy w podróż. Po drodze mamy jeszcze 2 miejsca do zobaczenia, a następnie 4 godziny trasy do kolejnego miasta, w którym się będziemy dzisiaj zatrzymywać. Dobra. Wyjechaliśmy w miasto, idziemy teraz właśnie gdzieś na pustynię zahaczyć, nagrywać jakieś filmy. Musimy znaleźć jakieś fajne wydmy. I jak wam się podobały te ujęcia? Dla nas totalny sztos. Namibia wysoko, wysoko pod względem natury, naprawdę. Już nie mogę doczekać, aż tu znowu przyjadę i pokażę to Ali. Teraz Polo na dachu kręci swoje sceny do filmu. No ale już wam pokażę z przodu, jaki tu widok. Ciekawe, co ludzie sobie myślą, jak nas widzą, że jeździmy po pustyni. Jeden gość siedzi na dachu, bo drona nie widać. Szukamy jeszcze jednej miejscówki fajnej, żeby jechać wzdłuż wody. Piotrek, proszę zobaczyć, co tam jest. Kolejne marzenie z Namibii zrobione. To było tak niesamowite. Powiem wam, że Namibia idzie bardzo wysoko do góry dla mnie pod względem natury. Pierwsze miejsce oczywiście Boliwia, Namibia, Antarktyda. Te 3 są Norwegia. Te 4 kraje są po prostu takim topem, że po prostu szok. Ale to jest dobry dzień. W ogóle jaki to jest dobry wyjazd. Przyjechaliśmy do Swakopmund, do miejscowości, no tutaj niedaleko była po prostu. Tu się zatrzymaliśmy na noc też, ale ze względu na to, że jak przyjechaliśmy, było ciemno, była brzydka pogoda cały dzień, to nawet nic nie robiliśmy, tylko pracowaliśmy. No i dzisiaj ładnie to wam pokazujemy. Tu była kiedyś kolonia niemiecka. No i możecie zobaczyć nawet Haus Germania. Tutaj jakieś piwka też niemieckie, no i po ludziach też widać. Widzimy już właśnie wielu, którzy przypominali właśnie Niemców. Pan jest Niemcem? O nie, takie łapie to Niemcy nie mają. Ja. Nie, to nie. Na zakupy przyjeżdżam do Pick and Pay. Tak? Tak, Pick and Pay. Dokładnie, to jest taka najbardziej popularna sieciówka supermarketów tutaj. Musimy zrobić zakupy, bo teraz przez kolejne parę dni możemy nie mieć takiej okazji, jedziemy do takiego miejsca. No jeszcze jedna prawie jest, no dwie. No, wody lepiej mieć za dużo. Że trzeba kupić jakieś mięso, jakieś pieczywko, wodę, woda obowiązkowo. Wiadomo, jesteśmy w takich rejonach, że trzeba mieć dużo wody. Tyle, a tu też świąteczne klimaty się zbliżają, widzę. Dzisiaj jest dokładnie 11 listopada, moi drodzy, 2023 roku. Święto niepodległości. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Wielkie święto. W 1918 roku. I popatrzcie, jak tu wszędzie piękne palmy posadzone. Właśnie rozmawialiśmy teraz z Piotrkiem, że naprawdę jest bardzo ładne miasteczko. To bardziej jak Dubaj wygląda. No. Te palmy takie grube przy drodze. Pustynia ładnie. Zaraz. No, a my ruszamy. Mamy 2 godziny do kolejnego miasteczka, w którym się zatrzymamy na noc. Mamy tam być na 14:30 po drodze. Pewnie coś zjeść, jakieś siku i tak dalej, i tak dalej. Także koło 15 później będziemy. A co nas tam czeka? A
No mały taki hike sobie zrobimy na taki kanion. A, i tam jest ten Skeleton Coast? Jeszcze nie tam. Jeszcze nie tam, czyli kolejny dzień jeszcze. Okej. Dojechaliśmy na jakiś Crystal Market. Po drodze jakieś kamienie, zobaczymy co tu mają. Hello. Welcome. Welcome. O, Dawid to by tu kupił kamieni. Hello. Muszę coś kupić Ali i Dawidowi, mojemu ziomeczkowi. O, ma na temat kamieni świra. Mieć jakieś dowody, żeby później nie mieć kłopotów na lotnisku, że wywożę stąd jakieś kamienie nielegalnie znalezione, także nagrywam, że je kupuję. Pokażę stoisko jeszcze. Czekam na jakiś papierek, pani może mi coś wypisać, żeby nie mieć tych kłopotów później. Zobaczymy. Nagrałem specjalnie też film oczywiście, żeby było, że to kupiłem, a nie znalazłem. Przed chwilą zatrzymali nas mistrzowie po prostu. Powiem wam jaką mieliśmy sytuację. Z daleka gościu macha, żeby się zatrzymać. I Piotrek mówi, dobra, zatrzymujemy się. Siedzi tam trzech typów. Jeden na pace, jeden w środku, jeden taki starszy. Przychodzi i opowiada, że jechali drogą, że przepili bak, że stracili paliwo, że jak to mówili, że jeszcze gdzieś mieszkałem daleko, ale że on miał plastikowy bak i on go naprawił, ale pieniądze gdzieś tam na paliwo mają bardzo daleko stąd. Paliwo mu się skończyło. Tak, że wyleciało, że potrzebują i jeśli możemy mu dać 200. Skromnie, co? 200 randów to jest... 200 rand, 50 zł około, 45 zł jakoś tak. Ja myślałem, że on powie, kurczę, dajcie nam chłopaki 2 litry paliwa na przykład, żeby dojechać do pierwszej do drogi, do głównej drogi to było z kilometrów. No, i to kawałek dalej stacja była już. Tak. A oni normalnie 200. No, co łaska 200. Spoko luzik. Było widać od razu, że z kilometra ściemnia. Chcieli pieniądze po prostu na coś innego na pewno. Wiecie, jak ktoś mówi, że ma plastikowy bak i go naprawił sam zaraz, ale nie ma w nim już paliwa i potrzebuje 200 na to paliwo. No bez przesady. To już bardziej można się wkręcić w to, jak ostatnio mnie zrobili w Turcji. Dwie kobiety muzułmanki powiedziały, że są z Syrii i na mleko mnie zrobiły, że chcą na mleko i tak im dałem mało pieniędzy, nie kupiłem żadnego mleka. Ale mnie zrobiły, przyznam szczerze, no. Ale one mnie w dobrym momencie wzięły, bo ja mówię, kurde, jadę do Syrii akurat i tak dalej, mówię, a dobra, ale daj mi tak, nie wiem, 10 zł może. Ona mówi, nie, kup mi mleko, ja mówię, no tak, no. No i później się okazało, że to klasyka robienia. To jest, klasyka na mleko jest taka, że ja nie chcę pieniędzy dla siebie, ale chcę pieniądze dla mojego dla dziecka. No, na dziecko najłatwiej. No i RPA tak bardzo często robią i później oddają to mleko, wiadomo, nie wszyscy, ale 95% ludzi, którzy was czepią w Kapsztadzie, no to będą po prostu chcieli, żebyście kupili mleko, nie chcą żadnych pieniędzy. To jest taka duża gierka psychologiczna. No i oni to mleko później oddają do sklepu i dostają pieniądze. Powiedział nam to kiedyś taki gościu z Bangladeszu, który ma sklep, powiedział, nie kupujcie im żadnego mleka, ani żadnych pampersów, bo oni to oddają i później kupują dragi. Tak to wygląda. No i dojechaliśmy do wsi, w sumie pośrodku niczego, która nazywa się Spitskope. Ale sklep ma. Piotrek poszedł po kabel, bo złamał wtyczkę i co? I później jedziemy szybko obczaić nasz kemping, a później idziemy iść na jakiś trekking, bo tutaj w górę się idzie na trekking. Ten to nigdy nie odpuści. Patrzcie,
Tutaj jesteśmy teraz w centrum miejscowości, do której przyjechaliśmy. Słuchajcie, ja tu zepsułem kabel, zobaczcie, bo tutaj ładowałem drona, no i oparłem się, no i patrzcie, ten kabel się zepsuł i poszedłem panie przekupować. To Piotrek nie nagrał. Nagrałem. Nagrałem, tańczyłem? No jasne. Udawałem, że tańczę, nie umiem tańczyć. Grzesiu, nie wstawiaj tego, proszę. Grzesiu, wstaw to, tak? Nawet się nie zastanawiaj, żeby nie... O, tak, to tańczę teraz. I chciałem od pani odkupić tańcem i pieniędzmi ten kabel, a pani powiedziała, że ma tylko jeden i niestety najbliższy sklep jest 30 km stąd i no nic, naładujemy resztę. Dobra, a czekaj, bo tam jest jeszcze jakiś locz. Tam zapytajmy sobie. Aha, no dobra. O, tu też coś jedzie? Jak my. No i nic, słuchajcie, kupimy jutro. Ej! O. Pojedźmy, Rest Camp. To chyba to miałem zapisane. Aha, no to zobaczcie. Kamienie do szopy tu wszędzie ci sprzedają. Tak, kamienie są wszędzie, totalnie. Tomorrow kupimy te dzieciaczki. Chatka zrobiona. A, bo tu przyjeżdżają kupować te kamienie. Ej, mordo! Patrz! Co? Ej, kurwa, naprawiłem ty! Kurwa, nie taki... Ładnie. Nie taki kurwa ze mnie ten, ty. Z pierwszej łapanki ziomuś. Jesteś starym elektrykiem. Pozdrawiam bazę. Pozdrawiamy bazę elektrykę. Gdyby baza był z nami, to już by się takie 4 kable mieli zmontowane. Tak, jakby baza był z nami, to by zrobiły, nie wiem, lampy słoneczne, tu solary, cokolwiek by zrobił, żeby tylko ładowało telefony. Dobra, naprawione. Spoko. Jak ci kupić? Znałem kiedyś jednego elektryka, taki sławny. Sławny kabel, można powiedzieć. Ale tu ładnie. Ładnie tu jest. Mam na zachód słońca iść. No, to powiem ci, że jak będzie zachód, a może nie być, ale jak będzie, to na Golden Hour będzie tu pięknie wyglądało. Dobra, teraz do którego jedziemy? Są dwa. Czemu to jest w ogóle Himba Village? To jest jakiś fake. To nie ma Himba Village. Nie, no jest jeden tylko, Rest Camp. Rest Camp? Tak. A to jest jakiś fake z tym Himba Village. No, że to nie tutaj. To nie ma Himba. Himba są przy granicy z Angolą. No ja wiem, no. Na Himba pojedziemy też, także zobaczycie też. Ale to jeszcze troszkę minie, zanim tam będziemy. Jeszcze mamy do przejechania pół Namibii. No i jeszcze, że pół Namibii to jak 4 Polski. Tak. Nie ma. Wjeżdżamy. Ciekawe, czy mają miejsce w ogóle. Zapytajmy, ile też trzeba. Ale ładnie wygląda, bardzo ładnie tutaj. Piotr idzie zapytać, ile tutaj kosztuje, bo szczerze to nawet nie wiemy. Powiedzcie szczerze, z tych osób, które nie były tutaj w Namibii, czy tak sobie wyobrażaliście ten kraj? Bo ja wiedziałem, że tutaj będzie pięknie, ale nie wiedziałem, że aż tak pięknie. Ala mi właśnie dzisiaj powiedziała, że wszędzie gdzie czytała, to Namibia jest uważana, znaczy tak ludzie pisali, że uważają, że to jest najpiękniejszy kraj w Afryce. Ja tego nie słyszałem wcześniej, ale jest naprawdę pięknie. Nie wiem, co to przebije. Zobaczymy. Wiecie, jak pojedziemy do Botswany, to w Botswanie za to ze zwierzętami będzie wypas. Podobno tam w parkach narodowych to jest tyle zwierząt, że nigdzie nie ma aż tyle. Że właśnie Botswana z tego słynie. Także to też będzie niesamowite, żeby wam pokazać, żeby zobaczyć. No, ale tam to dopiero jeszcze 2 tygodnie, dopiero tam będziemy. No i wjeżdżamy na kemping. No i powiem wam, że naprawdę wygląda świetnie. Od bramy głównej trzeba jeszcze pojechać parę minut. Dookoła takie piękne skały i góry. Na terenie parku chyba narodowego, więc zauważyłem, że kolejny kemping się ustawił kozacko. No. W takim miejscu, że wiesz, że w ogóle każdy kemping jest bardzo daleko od siebie. W ogóle z Piotrkiem gadaliśmy ostatnio, że ten kemping, co byliśmy chyba drugiej nocy,
tak dość daleko od siebie te kabiny były ustawione i stwierdziliśmy, że w Polsce byłby jeden na drugim postawiony, żeby tylko zrobić jak najwięcej pieniędzy. A tutaj było tak tylko chyba 10 takich kabin, no i z dużą odległością od siebie. A w niektórych miejscach, ja jak po Europie jeździłem, nie tylko Polska, ale ogólnie po Europie jak jeździłem i byłem na jakichś kempingach, to z reguły jest nasrane jeden na jednym. No jeden na drugim. Jeden na drugim parkuje na dobrą sprawę i tyle. Tak. A tutaj zobacz, to jeszcze nawet nie wie, to jest dopiero numer 16, to jest jeden pierwszy kemping był. No. A kolejne są gdzieś tam w obie w skałach. Każdy ma swoją prywatność, pięknie. Każdy ma swoją skałę. No tutaj ktoś się rozłożył. Nie, tu idą sobie na hike do góry. No, ale te skały robią wrażenie. O, już nie mogę doczekać, aż tam pójdziemy na górę. Będzie mega widok. Tutaj sobie namioty rozłożyli. Miejsce na ognisko jest. Naprawdę nie spodziewałem się tak pięknej natury w tej Namibii. Wiedziałem, że to będzie pięknie, oczywiście, ale nie, że aż tak. Nie, to najwyżej się wróci. Dobra, ruszamy na wyprawę. Buty założone. Trzeba się trochę powspinać, żeby tutaj z tyłu zaparkowaliśmy. I popatrzcie, tutaj my stoimy i dookoła nie ma nikogo. Jakiś kolejny ma dopiero jeszcze tam dalej. Jest na takim dużym tym. Co? Tam jest kampcer numer 6 i 7. Tam jest jakiś punkt widokowy na tu Natural Arch Viewpoint. A, no trudno. Ja to mogę zrobić 2 hajki nawet. Tak. No i dobra. Będziemy tędy wchodzili do góry. Może wy tego tak nie widzicie, ale nie będzie to proste. Ale widać, że jest wydeptane, także ludzie tędy wchodzą. Polo utknął. Wsiadłem na górę, ale jest dziura, nie ma jak przejść. Polo czeka na dole. Dobra, schowałem się w takiej miejscówki. Będzie czas tam schodzić. Ja stwierdziłem, że wylecę dronem, bo będzie piękny widok. No dawaj, nie dygaj. Twardo na nogach. No ziomuś, tutaj nie jest twarda noga, bo tu jest wyślizgane. Złą drogą idziesz. O kurwa, ale tam nie pójdę, zobacz jak jest stromo. No jest stromo, no jest ślisko i stromo, no. Ja jak ty się ślizgałeś, a ja ważę 20 kg więcej. I nie jesteś Spidermanem w sumie. O! Ręce, nogi musisz iść. Nogi, kurwa. Druga próba dostania się na szczyt. Tam niestety mi przeszkodziła dziura, która była między skałami, szczelina. A Piotrkowi buty. Ale damy radę. Idziemy tutaj jeszcze raz. Tu widać, że ludzie tam są, także tu jest pewnie trasa. My wybraliśmy trochę złom. A ja tak jeszcze w nawiasie, póki
nie mówiłem o tym. Chciałem przypomnieć o tym, że tak ostatnio dobrze idzie. Tyle subów dochodzi, tyle fajnych, nowych osób, którzy są bardzo aktywni i ci starzy oczywiście też są bardzo aktywni, bardzo dziękuję. Ale ci wszyscy, którzy są nowi, oglądają mój kanał, a nie subskrybują kanału, to zostawcie suba. 400 koła, kolejny cel. Lecimy do 1 000 000. Lecimy do góry. Tutaj się idzie już luźno. Zobaczymy, jak będzie kawałek wyżej. Może jesteśmy dość wysoko. Ale to jest fajna miejscowa. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Wracamy na chatę, naszą jeżdżącą chatę, robić spaghetti. Albo ognisko, teraz się okaże. Chyba spaghetti, no też mi się wydaje. I w ogóle drewna nie ma, tak inaczej tu musimy zbierać te patyki, to by było... A tam można było kupić sobie drewno na... Tak? Na wyjeździe? A, czyli na patencie. Nie mamy kawy. No tak. Klimat tego miejsca jest po prostu totalny sztos. Jak to się nazywało? Spitzkoppe. No tak, no to miejscowość, ale to? Spitzkoppe Lodge? Spitzkoppe Resting Camp chyba? A. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny. Ogólnie to jak wjedziecie do tej wsi, to na początku są tam jakieś, ale to nie jest to. Musicie przejechać przez całą i jak dopiero z niej wyjedziecie... 300 metrów. 300 metrów. I dopiero jak z niej wyjedziecie, skręca się w lewo, jest właśnie ten, do którego my przyjechaliśmy. Są, no. Tylko trzeba po prostu przejechać przez całą tą wieś. I będziecie mogli spać w tak pięknym miejscu. Golden Hour się zaczyna, ale to będzie tylko przez chwilę. Ponieważ są takie chmury, akurat tylko prześwit się zrobił, ale fajnie wygląda. No i w takich pięknych okolicznościach robimy sobie obiadek. Robimy spaghetti a la nasz wyjazd, czyli mięso do bolognese, sos do carbonary i makaron do alfredo. Popatrzcie, co się dzieje za nami. Jest po prostu niesamowity zachód słońca. Jakby po prostu paliło się niebo. Nie widziałem takiego zachodu jeszcze. Szkoda, że telefon tego tak nie oddaje. Co? Masakra. I wiesz, sami tu jesteśmy, kurwa, jak panowie życia. Tutaj polo. Nikogo nie ma. Tutaj mieszkamy. Robimy sobie właśnie kolację. Na tej skale byliśmy, na górze. Ale Namibia jest teraz w moim top takim bardzo, bardzo wysokim. Jak ja chciałem wam pokazać to, jak my to naprawdę widzimy. Niestety wiem, że telefon tego nie odda,
ale jest wow. Aż teraz się zastanawiam, czy nie wstać na wschód słońca, bo wschód słońca nam też tutaj polecili, że warto wejść tutaj na jedną skałę i też oglądać. No. Jeden z piękniejszych zachodów słońca, jakie widziałem. Niebo normalnie jakby płonęło. Wkoło te chmury są tak fioletowe. To był spektakl wszystkich możliwych kolorów. W Kapstadzie było ładnie, tylko tam było bardziej pomarańczowo. Tu jest bardziej różowo, fioletowo. I podobny zachód słońca miałem na Filipinach w mojej pierwszej podróży. Ale musiało minąć 5 lat, żeby coś takiego zobaczyć. A słuchajcie, my jesteśmy w trasie po 10 miesięcy w roku i takich zachodów, w sensie mamy możliwość oglądania zachodów niemalże codziennie i zobaczcie, 5 lat trzeba było czekać, żeby coś takiego zobaczyć. Kamera tego nie odda, ale... Uwierzcie, że na żywo wygląda to dużo lepiej. No, a tutaj jedzonko już gotowe. I szef kuchni. Dobra, to ty próbowałeś. No dobra. Które chcesz? Obojętne. Obydwa tak samo źle wyglądają, ale smakują pysznie, to najważniejsze. Tak, wstajemy. Kolejny nasz dzień. Pięknie. W takim pięknym miejscu. Wiecie, jak fajnie się obudzić w takim miejscu. Popatrzcie. Był plan wstać na wschód słońca, ale była tak ciężka noc. O, nie spadnie. Była tak ciężka noc. Tak strasznie wiało. A ja sobie nie wziąłem stoperów. I kurde, od pierwszej nie spałem godzinę. Musiałem wstać specjalnie, obudzić Pola, żeby mi dał kluczyki. I trzeba było iść z namiotu brać stopery. Moi drodzy, za to, że Piotr mnie obudził, kupcie moją książkę na przewarski.pl. Dokładnie tak. Polecam bardzo. A my się zbierały, ja jem kofeinkę, Polo treningówkę. Idziemy pobiegać. 7 rano. No. Dzisiaj to wygląda jeszcze inaczej niż wczoraj. Wczoraj jednak były troszkę te chmury i tak dalej, a dzisiaj wszystko pięknie oświetlone przez słońce. A tu Piotr Polo Przywarski robi przetreningowe i zaraz zaczynamy trening. Dokładnie tak. Formę trzeba trzymać w podróży cały czas. Ale to jak to był zachód słońca wczoraj, to jestem w takim szoku. Dawno nie widziałem, nie wiem czy w ogóle, nie wiem czy kiedykolwiek widziałem to aż tak cudowne. Naprawdę filmy wam tego nie oddadzą, ale było niesamowicie. Pranie wczoraj trzeba było zrobić wieczorem, gary umyć, wykąpać się i elegancko. Czyste ubrania ale dzisiaj są, żeby założyć. To mamy tak brudne. No, Tak brudne. nie ma gdzie prać. Spodenki, ale nie, kto to zobaczy? Tak. Kto to interesuje? Właśnie. Trening za nami. Pobiegane. Teraz bierzemy się za robienie śniadania i spadamy dalej. Forma jest cały czas. O, dzisiaj na śniadanie trochę coś innego. Normalnie jemy codziennie płatki owsiane z jakimiś owocami, ale stwierdziliśmy, że czas na zmianę. Dzisiaj parówki, kanapki, pomidorek i kawka do tego. Później ile mamy do przejechania dzisiaj? Chyba dużo. Dużo, co? Większość dnia będziemy w trasie. Dzisiaj Jedziemy. będziemy cały dzień w trasie, jutro będziemy... A, na Skeleton Coast dzisiaj jedziemy, nie? Tak. No, dzisiaj super dzień. Jutro do Himbu. Super dni się opowiadają, kolejne. Dobra, my się już zbieramy. Śniadanie zjedzone, kawkę dopijamy do końca. I co? Zaczynamy kolejny dzień. Także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Afrykańska przygoda trwa cały czas i jeszcze potrwa aż do końca roku. Dużo fajnych kierunków, dużo fajnych przygód, fajnych odcinków. I co? Jeszcze raz dziękuję za super odzew, za serię z Afganistanu, bo właśnie wczoraj wjechał ostatni odcinek. Wiecie, teraz mam trochę tak do przodu, przez to, że tam nie mogłem publikować, jak byłem w Afganistanie, ale za niedługo się to wyrówna. Dzięki.
Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie mnie wspierać, zostawcie subskrypcję i zapraszam też na kanał do Piotrka, Piotr Polo Przywarski. I oczywiście zapraszam Was też na wszystkie moje inne social media, na Instagramie Podłoga Wojownika, Podłoga YouTube, na TikToku Podróże Wojownika i na Facebooku fanpage Podróże Wojownika. Pozdrawiam.